Siema, tu Wahacz. Czy Cupra Formentor musi mieć ponad 300 koni mechanicznych? No, fizycznie nie musi, czego przykładem jest chociażby egzemplarz, który widzicie, mający tych koni 190. W związku z tym rodzi się kolejne pytanie, czy warto jest się takim słabszym Formentorem zainteresować? I na nie postaram się odpowiedzieć na tym filmie. W dzisiejszych czasach może być to istotne dla klientów pytanie, ponieważ Cupra, która kiedyś była po prostu najostrzejszym wcieleniem modeli Seata, obecnie niejako przejmuje jego miejsce na rynku. Jej modele oferowane są też ze słabszymi silnikami i dlatego do testów po raz kolejny na kanał wziąłem Formentora, tylko tym razem nie w wersji VZ z mocą ponad 300 koni mechanicznych, a ze znacznie rozsądniejszym silnikiem 2.0 TSI 190 koni, połączonym z automatem DSG i napędem na 4 koła. Egzemplarz, który widzicie, został jednak ciekawie skonfigurowany wizualnie, ponieważ z zewnątrz został doposażony tak jak najpotężniejsze Formentory i głównie brak widocznych końcówek układu wydechowego może sugerować, że coś z tym egzemplarzem jest powiedzmy nie tak. No ale fakt zostaje, że auto, które widać na nagraniu, wygląda według mnie świetnie i zasługą tego jest 10 365 zł wydane na matowy lakier i 5499 na 19-calowe felgi z miedzianymi akcentami, co nadaje całości bojowego charakteru i co ciekawe, te dodatki dorzucić można do każdego egzemplarza, nawet z 1.5 TSI 150 koni z manualem. Z drugiej strony, nie chcąc dopłacać aż tak dużo, bo zwłaszcza ten matowy lakier to ekstremalna cenowa propozycja, wciąż dostaje się ładne auto dzięki wrodzonym, atrakcyjnym liniom Formentora, bo generalnie model ten jest ciekawą propozycją dla osób, które chcą mieć po prostu efektownego crossovera, czy to za dnia, czy w nocy. Po zmroku bowiem Formentor też konkretnie się prezentuje. Mamy w nim wszędzie LEDowe światła o dosyć prostych, ale jednak smukłych i ciekawie zaprojektowanych kształtach, z tyłu dodatkowo wspartych dynamicznymi kierunkowskazami. Swoją drogą, ta tylna listwa też w fajny sposób rozświetla się po odblokowaniu centralnego zamka. Patrząc już bardziej użytkowo, to światła mijania i drogowe w Formentorze domyślnie są statyczne, tak jak w egzemplarzu testowym, ale za 3407 zł dorzucić można adaptacyjne rozwiązanie matrycowe i fajnie, że jest to możliwe, bo jeszcze jakiś czas temu nie było ono w tym modelu dostępne. Zwykłe światła wciąż jednak dają radę, bo zapewniają dobry zasięg świecenia i odpowiednią poziomą precyzję, gdy odpalone są tylko mijania. Wygląd świateł w Formentorze zmieni się wyraźnie pod koniec 2024 roku, kiedy to model ten przejdzie lifting, wprowadzi on nowe rozwiązania technologiczne w kabinie, a także zmodyfikuje design i może na żywo auto będzie wyglądać lepiej, ale gdy zobaczyłem zdjęcia po lifta, to jego przód został według mnie zupełnie niepotrzebnie przekombinowany. Na werdykt wypada jednak poczekać, jak auto pojawi się już na ulicach. Obecnie Formentor wygląda według mnie bardzo dobrze, bez żadnych ale i też przyznam, że po spędzeniu tygodnia z wersją 190-konną polubiłem ją nawet bardziej niż VZ i VZ5. To znaczy ponad 300 koni mi w tym modelu zdecydowanie nie przeszkadzało, no i też taka zwykła moc w Cuprze, patrząc historycznie, to jakaś forma profanacji, ale fakt zostaje, że samochód ten bez względu na wersję silnikową ma charakter z grubsza taki jak inne auta tego typu tworzone przez grupę Volkswagena. To znaczy nie jest zbudowany jako konstrukcja typowo sportowa, gdzie zawsze jest twardo, głośno i brutalnie, tylko można w nim tą sportowość wyzwolić za sprawą zmiany trybów jazdy i to powodowało, że nigdy jakoś nie kusiły mnie specjalnie te najmocniejsze Formentory do ostrego podróżowania i aktywowania trybu Cupra, bo na ustawieniach normalnych samochód wciąż fajnie się prowadził i był dosyć neutralny, bardziej zjadliwy na co dzień. Zarazem czułem w topowych wersjach VZ, że nie wykorzystuje potencjału ich silników, a w przypadku 2.0 TSI 190 koni czułem z kolei, że jest to fajnie skrojona jednostka napędowa do charakteru auta, to znaczy odpowiednio szybka, ale wciąż rozsądna. Pod kątem dynamiki spójrzcie, jak auto przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Taki Formentor nie zapewnia oczywiście brutalności przyspieszenia w wersji VZ, ale w normalnej jeździe i na przykład takim punktowym przyspieszaniu, aby kogoś wyprzedzić, samochód był naprawdę zrywny i czasami dałby mu nawet trochę więcej koni niż sugeruje katalog, a czasami niestety mniej, bo w testowanym aucie mamy jeszcze przypadłość, którą już producent w innych nowych modelach z 2.0 TSI eliminuje, to znaczy czasami zbyt ospałe reagowanie silnika przy ruszaniu, zwłaszcza z trybem start-stop. Wtedy po wciśnięciu gazu reakcja jest
lekko opóźniona, jakby skrzynia pytała się, czy na pewno chcemy ruszyć, a gdy naturalnie wciska się mocniej gaz, aby to potwierdzić, to auto rusza, jednak niepotrzebnie gwałtownie. Jest to zapewne związane z jakimiś proekologicznymi zabiegami w oprogramowaniu. W każdym razie zakładam, że lifting może to wyeliminować, a teraz też nie jest to żadna tragedia, bo nie zdarzają się sytuacje, że Formentor po prostu nie chce jechać, tylko brakuje mu płynności. Czasami jest za to ok i nie rozszyfrowałem dokładnie okoliczności ustalających, kiedy jest dobrze, a kiedy gorzej, no ale fakt zostaje, że jest to minus tego układu napędowego. 2.0 TSI 190 koni, gdy już się jedzie z jakąś prędkością, znacznie rzadziej bywa przymulone i zapewnia moim zdaniem wystarczającą w takim aucie dynamikę bez względu na rodzaj drogi, a też automatyczna skrzynia DSG pracuje wtedy szybko i płynnie i jest z grubsza niezauważalna. Z kolei napęd na 4 koła w niektórych sytuacjach może się przydać, chociaż szkoda, że w tym modelu nie ma dostępnego wariantu 190-konnego, tylko z napędem na przód dla tych, którzy chcieliby oszczędzić bez rezygnowania z mocy. Testowana benzyna ma też dyskretny, kulturalny dźwięk, w którym nie ma jakichś wzmacniaczy jak w mocniejszych wersjach, co jest moim zdaniem ok. A jeśli chodzi o spalanie, to w Warszawie samochód zużywał mi średnio 8,5-9 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wskazania oscylowały wokół 5,5-6 litrów, a na ekspresówkach rosły do lekko ponad 7 litrów. W Formentorze podróżować można też w przyjemnym otoczeniu, muszę przyznać, chociażby takim jak w egzemplarzu testowym, który został doposażony za 5727 zł i pojawił się w nim pakiet z skórą i kubełkowymi fotelami, które wyglądają naprawdę konkretnie wyścigowo i znowu jest to ciekawe, że Cupra pozwala tak dowolnie miksować wygląd i osiągi w Formentorze. Fotele swoją drogą są dosyć twarde, ale też naprawdę dobrze wyprofilowane i finalnie wygodne, tylko trzeba brać pod uwagę, że nie są to konstrukcje kanapowe, a mają w sobie więcej sportowego ducha. Deska rozdzielcza też jest dynamicznie zaprojektowana i pasuje do auta tego typu. Fajnie wypada w niej kombinacja kolorystyczna z tworzywami i miedzianymi akcentami. Te tworzywa swoją drogą mają odpowiednią jakość, to znaczy w górnych i bardziej eksponowanych miejscach mamy miękkie i estetyczne materiały. W dolnych trochę bardziej pojawiają się tworzywa o niższej jakości i ten plastik na przykład na tunelu środkowym robi średnie wrażenie, ale nie jest to nic, co zwracałoby uwagę. Całościowo jest to taki rozsądny poziom. Niestety nie idealny pod kątem spasowania, bo o ile deska rozdzielcza była bez zarzutu zmontowana, to drzwiom przy pociąganiu za klamkę zdarzało się zatrzeszczeć. Siedząc w kabinie widzi się też bardzo przyjemnie narysowaną maskę, która jest pozioma i napompowana i dobrze widoczna przez przednią szybę i całościowo tworzy to całkiem rasowy klimat we wnętrzu i on, przyznam, może kusić klientów, bo nie trzeba potrzebować ponad 300 koni mechanicznych na co dzień, aby w takim otoczeniu podróżować. Bryła Formentora ma jednak swoją ciemniejszą stronę, a jest nią wyczuwalność nadwozia gdzieś na parkingach, bo jednak maska jest tutaj długa, a gdy spojrzy się do tyłu, to zobaczy się niewielką i wysoko poprowadzoną tylną szybę, więc Formentor jest takim klasycznym przykładem, że design i widoczność nie idą ze sobą w parze, ale sytuację poprawiają nieprzesadzone wymiary tutaj samochodu, bo ma on 445 cm długości i 184 cm szerokości i ze wsparciem opcjonalnych kamer 360 stopni za 2412 zł ekstra też nie jest źle. Kamera tylna jest w standardzie. Swoją drogą kamery mogłyby mieć lepszą jakość, bo ta nie powala, ale też jest używalna i największy zarzut, jaki mam do tego zestawu, to szerokokątność, to znaczy kamery rozciągają obiekty po bokach, co sprawia, że na parkingach np. samochody wydają się być bliżej niż w rzeczywistości i to wprowadza trochę niepewności, gdy się korzysta z tego elektronicznego wsparcia. Testowany model nadrabia za to dobrą zwrotnością i ogólnie zwinnością układu kierowniczego przy niskich prędkościach, bo samochód reaguje całkiem żwawo, więc do miasta wciąż może idealny nie jest, ale wypada w takich warunkach ok. W trasie układ kierowniczy jest w Formentorze bardzo udany, bo mamy całkiem bezpośrednie reakcje na ruchy kierownicą, do których stworzony jest tryb sportowy, gdzie siła wspomagania maleje, a auto lepiej można wyczuć, dlatego szkoda, że samochód zawsze startuje od normala, który jest właśnie bardziej miejski. W każdym razie właściwości jezdne są tutaj ok, ale też trzeba brać poprawkę, że Formentor jak na crossovera jest całkiem twardy. Duże felgi z cienkimi oponami w egzemplarzu testowym pewnie też się do tego przyczyniły, ale ogólnie nierówności tutaj dosyć się czuje i nie zmiękcza ich całkowicie nawet adaptacyjne zawieszenie DCC, będące opcją za 4010 zł, gdzie na ustawieniach komfortowych faktycznie część z nich jest wygładzanych, ale nie czyni to z Formentora kanapowozu. Po przesunięciu suwaka na sport dostaje się naprawdę stabilne i pozwalające na sporo w zakrętach auto ze stylem prowadzenia adekwatnym do niższych modeli.
Z ekranu trzeba korzystać, aby nawet zmienić tryb jazdy, a nie tylko go dostroić, ponieważ nie ma w tej kabinie zbyt wielu fizycznych elementów sterujących, chociażby na tunelu środkowym zostały one zminimalizowane. Wyleciał też panel klimatyzacji, aby dostroić temperaturę trzeba tutaj kliknąć na belkę na górze, albo korzystać z tych dotykowych przycisków, a aby już bardziej takie zaawansowane, wliczając w to zmiany siły nawiewu, operację przeprowadzić, trzeba korzystać z menu, co nie jest zbyt wygodne. No i też sprawia ono, że na łączeniu tunelu środkowego i konsoli centralnej jest mocno ponuro, gdy się jedzie w ciemnościach. Też pod ekranem bezpośrednio przyciski do sterowania temperaturą, czy też głośnością są niepodświetlone. Te punkciki są tylko widoczne w kamerze. Gołym okiem już zupełnie nie rozumiem tego rozwiązania. Ciężko jest w to po nocy trafić w te przełączniki. Jeśli chodzi o dekoracyjne oświetlenie, to mamy podświetlone niżej przestrzeń na nogi oraz drzwi. Jest także LEDowy pasek na podszybiu, który robi bardzo fajne wrażenie estetyczne. Jest możliwość sterowania jego kolorystyką. Też niezależnie można modyfikować kolorystykę tych położonych niżej elementów, instrumenty pokładowe. Tutaj już nic nie można zmieniać. One niezmiennie podświetlone są na neutralny, biały kolor. Żadnych braków w oświetleniu przycisków i przełączników nie ma. Listwa robi też zaostrzeganie przed pojazdami w martwym polu, co jest pomysłowym rozwiązaniem. Poza kwestią klimatyzacji, ten system daje radę. Po liftingu w Formentorze pojawi się nowe oprogramowanie wraz z znacznie większym ekranem, niemal 13-calowym. Tutaj dostaje się 10 albo 12 cali. I rozsądnie zagospodarowaną przestrzeń, chociażby mamy ekrany domowe, personalizowalne pod kątem zawartości i te widgety są też takie interaktywne. Można sobie w ten sposób przełączać pomiędzy mapą a ostatnimi celami w nawigacji, tak zmieniać źródło dźwięku. Na dole jest belka ze skrótami, tutaj też można sobie wszystko dostroić. Interfejs w innych miejscach też jest logicznie zaprojektowany i generalnie nie ma problemów z jego obsługą, czy się takie podstawowe rzeczy zmienia, jak stację radiową, czy chce się coś tam dostroić związanego z działaniem samochodu. Jeśli ktoś by chciał, jest tutaj również integracja bezprzewodowa z Android Auto i Apple CarPlay. Na kierownicy swoją drogą naprawdę ładnie się moim zdaniem prezentującej, biorąc pod uwagę dobór kolorystyczny oraz faktury materiałów, mamy bardziej tradycyjne fizyczne sterowanie. Jeden zarzut mam do niego, to znaczy z prawej strony zmienia się piosenki, a z lewej niesymetrycznie głośność. Osobiście wolę mieć audio pod jednym kciukiem, ewentualnie aby te funkcje były symetryczne, tak czasami można się pomylić, poza tym jest ok. Tutaj steruje się komputerem na zegarach, a z lewej strony w wygodny sposób dostraje pracę tempomatu. W elektronicznych zegarach występujących w Formentorze w standardzie można modyfikować każdy z obszarów, lewą, prawą tarczę, też środek, poza tymi bardziej bajeranckimi wskazaniami jak przeciążenia czy wykorzystanie aktualnej mocy. Mamy też te bardziej życiowe, rozsądne wskazania związane z jazdą, informacje z systemu audio czy też telefonu. Można na środku sobie umieścić mapę. Mamy też różne kompozycje graficzne, które różnią się także funkcjonalnością, ponieważ można sobie ustawić na przykład taki widok na autostrady, minimalistyczny pod kątem informacji, albo bardziej sportowy. Niczego tutaj nie brakuje. Wspominałem o skromnym, jeśli chodzi o przyciski tunelu środkowym. Rozwijmy jeszcze te kwestie. Mamy tutaj dźwignię biegów, taką skromną, może mało sportową, ale wygodną. Starter, też sterowanie centralnym zamkiem, hamulcem ręcznym. Tutaj z kolei są porty USB 2 w standardzie C. Z tyłu są kolejne dwa. Szkoda, że chociaż jednego w standardzie A wśród nich nie ma. Starter swoją drogą pulsuje na czerwono, zachęcając jakby do odpalenia silnika. Czas powiedzieć, ile ten model kosztuje, a cennik Formentora jest mocno rozciągnięty ze względu na dostępne jednostki napędowe, bo bazowe 1.5 TSI jest o ponad 100 000 złotych tańsze niż wersja VZ, podobnie jak dostępna hybryda plug-in oparta o jednostkę 1.4 TSI i mająca 245 koni mechanicznych. Mamy też w palecie diesla 150 koni, więc Formentor jest zróżnicowanym pod tym kątem modelem, gdzie każdy powinien znaleźć pod maską coś dla siebie. Testowany 2.0 TSI 190 koni występuje wyłącznie z automatem i napędem na 4 koła i znajduje się on mniej więcej w środku stawki, jeśli chodzi o cennik, z kwotą wyjściową 169 000 złotych i dostaje się w tych pieniądzach też całkiem niezłe wyposażenie, na przykład z asystentami parkowania, kamerą i czujnikami, aktywnym tempomatem, dostępem bezkluczykowym czy 3-strefową klimatyzacją automatyczną, więc nawet nie decydując się na dopłacanie dużo na dodatkowe wyposażenie, otrzymuje się poziom solidny w aucie tego typu. Testowany egzemplarz kosztował
kosztował około 215 000 złotych, ale dużą część z kwoty, którą trzeba było dopłacić, pochłonęły rzeczy, bez których zdecydowanie da się żyć, tak jak matowy lakier i fotele kubełkowe, a także elektryczna klapa bagażnika, panoramiczny dach czy aktywne zawieszenie DCC i osobiście konfigurując normalniejszy egzemplarz, spokojnie w kwocie 10 000 złotych, jeśli chodzi o opcje dodatkowe, bym się zmieścił, a realnie niczego by mi w nim nie brakowało. Podobnie skonfigurowany egzemplarz jak testowy można mieć też za 2120 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ratę proponuje partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Kwota ta możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym, a dodatkowo widzowie kanału mogą mieć podstawiony wybrany model z oferty pod wskazany adres za darmo. Wystarczy w uwagach do zamówienia na stronie wpisać kod Wahacz Free. Kod do skopiowania wraz z linkiem do oferty na Formentora umieściłem w opisie filmu. Przechodząc jeszcze do kwestii praktycznych, bo Formentor, jak pokazałem, to w sumie zwykły crossover i oferuje on rozsądną ilość miejsca na tylnej kanapie. Ja siadając z tyłu na nogi miałbym jeszcze taki bezpieczny zapas nad głową też, nawet pomimo obecności panoramicznego dachu, ponieważ kończy się on tutaj, a tutaj już linia się podwyższa do normalnych wartości. Jeszcze taki dzieliłby mnie od podsufitki margines. Tunel środkowy może być problematyczny ze względu na jego wysokość. W bagażniku do dyspozycji jest 450 litrów praktycznej, regularnej przestrzeni. Też mamy tutaj niski próg załadunkowy. Po bokach mamy haczyki na jakieś torby, są też dźwignie do łatwego składania oparć w drugim rzędzie. Niewielkie kieszenie w nadkolu. W testowanym egzemplarzu są też dwa niestandardowe elementy wymagające dopłaty. Pierwsza rzecz to hak holowniczy. Przycisk do jego wyciągania jest tutaj. Można go sobie rozłożyć. Druga rzecz to gniazdo 230V z prawej strony. Po całkowitym złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się płaską podłogę bez żadnego uskoku. Podsumowując, Cupra Formentor to auto, które prędzej kupiłbym w cenie poniżej 200 000 złotych za odmianę taką jak testowa, niż płacąc około 250 000 złotych za najmocniejsze wersje VZ, bo ten model traktuję po prostu jako crossovera dla osób, które chcą mieć auto tego typu z efektownym, bardziej sportowym wyglądem, a nie za typową wyścigówkę, dlatego egzemplarz, który teraz dostałem, uważam za lepszy całościowo do codziennego użytkowania niż te mające więcej koni mechanicznych. A abstrahując od silnika, to Formentor jest moim zdaniem naprawdę udanym samochodem, w którym można kręcić nosem na zastosowany sposób sterowania, ale poza tym jeździło mi się tym modelem bardzo przyjemnie. Wersja po liftingu nie zdrożeje jakoś znacząco i można rozważyć, aby na nią poczekać te kilka miesięcy, ale nie wprowadzi ona też moim zdaniem tu żadnej rewolucji i dostając dobrą ofertę na egzemplarz przedliftingowy, spokojnie bym go brał. I to wszystko, co przygotowałem o Formentorze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska, ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!